Są miejsca tak piękne, że lądują na wygaszeczach ekranów. Miejsce, do którego dziś się wybieramy, wylądowało właśnie na screensaverze. Jest to miejscowość Hallstatt w Austrii. Naszą pierwszą misją dzisiaj jest znalezienie kawy. Później wybieramy się do Tourist Information, żeby zobaczyć, co tutaj można zobaczyć. Pierwsza misja zaliczona. Kawa jest. Pijemy w przepięknych okolicznościach przyrody. Misja, kawa zakończona sukcesem. Teraz idziemy do Tourist Information, dowiedzieć się, co tu jeszcze można zobaczyć. A i musimy zobaczyć, ile kosztują łódki, bo chcemy na łódkę motorową. Źle, co? Cały dom w tych gruchach jest. Calusieńki dom. Arek to ma ze mną tutaj przejechane, bo już go zgubiłam po raz 50 chyba, bo tu wszystko jest takie fotogeniczne, że ja chodzę i cykam zdjęcia i po prostu zapełnię sobie pewnie zaraz całą pamięć. No ślicznie tu jest. Po prostu czuć tak zarąbisty klimat, taki górski, takiej ciszy, spokoju. Naprawdę rewelacyjnie. Ale ogólnie ludzi jest dużo. I ciężko sobie zrobić bardzo osobiste zdjęcie. Weź sobie tutaj przejście tylko. Tu. Ładnie pachnie. Proszę, powiedz jeszcze raz. Ania zatrzymuje się przy każdym domku tutaj, a uszliśmy zaledwie 200-300 metrów i to są dopiero przedmieścia, bo dopiero wchodzimy w starą część. Także to jeszcze wszystko przed nami. A Ania już się zatrzymuje przy każdym domku i fotografuje. Sam mnie tu przywiózł, ma za swoje. Wyposażeni w stos ulotek dookoła tutaj i w stos informacji a propos tego, co można robić, ruszamy dalej. Ale co jest ciekawe w tym kościółku, to jest to, że on jest jakby zbudowany w poprzek, w sensie, że normalnie na najdłuższej części jest ołtarz, a tutaj jest na najkrótszej części. Chodzi mi o to, że tak, wejście jest tu, siedzonka są po dłuższej części i tutaj są organki. No i tutaj jest ambona, tak trochę inaczej niż normalnie. I co jest innego niż u nas? Z tyłu za kościołem w ogrodach jest huśtawka dla dzieci i inne coksztysie. Naszą misją jest zrobienie zdjęcia tego kościółka tak samo jak na wygaszaczu, który pojawia nam się w telewizorze. To oto tutaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć ten widok na żywo i idziemy szukać. Misja zaliczona. Mamy zdjęcie w przepięknym krajobrazie naszego wygaszacza ekranu i możemy teraz ruszać, popływać łódką. No back, no reverse, only forward. Okay. The walkie-talkie here is only for your safety. Number 9 is the number from the boat. Okay. And 100 meters from the shore from the lake distance. Okay. Okay, thank That's you. alright. No to Try here. Off we go. thank you. Drive outside. We tried.
Zaczynamy. Dzieci, jak coś, to wypożyczamy taką łódeczkę i będziecie pływać. Zarąbiście. Na godzinę taka łódeczka kosztuje 35 euro, ma sunroof i pływa sobie bardzo powoli, ma zaledwie 2 biegi, ale można zobaczyć miasto z innej perspektywy. Raz, że jest ten sunroof, a też jak się płynie, to jest taki przyjemny wiaterek, jest tutaj po prostu dzisiaj tak gorąco i totalnie inne zwiedzanie z takim wiaterkiem, przyjemnie. Dzień lenistwa, wczoraj Miarek przepuścił po górach, rekord krokowy, dzisiaj się lenimy. A kawę dzisiaj piliśmy tam, gdzie ten czerwony parasol z takim pięknym widokiem. I tak leniwie, powoli, do przodu. Wiatr w palcach u stóp. Rewelacja. Fajnie, by nie czuć tego gorąca, tak. Od wody jest fajnie chłodno, daszek mamy, nie grzeje nam. Fajnie. No i przed kolejną atrakcją przerwa na lody. Trzeba się schłodzić, bo jest tak gorąco, jest naprawdę mega gorąco. Tak, a wybieramy się teraz na wyciąg, zobaczyć miasto od góry. Na punkt widokowy, na taras widokowy. Zapłaciliśmy 24 euro za 2 bilety w jedną stronę i zamierzamy zejść na dół zygzakiem do miasteczka. I jeszcze jedno, w cenie biletów jest też wejście na rooftop, więc zobaczymy, czy się odważy. A, jeszcze jedno, bo jak ktoś chce z dzieciakami, ponoć jest fajna atrakcja, kopalnia soli i wtedy cena jest od dorosłego 40 euro i w tym jest wliczony zjazd do góry i na dół. My nie idziemy do kopalni. Jest za ładna pogoda. Bilety mamy kupione na 1:30. Zobaczymy, o której wejdziemy. Jeszcze czekamy. Zobaczymy, o której wejdziemy. Kolejka była wybudowana w 1980 roku. Może przewieźć 24 osoby i porusza się z prędkością 5 metrów na sekundę. Jest godzina 2:17. No a tam jest ten rooftop. No i jesteśmy na punkcie widokowym z przepięknymi widokami. Odstaliśmy swoje w kolejce, a widoki wyglądają tak. I ścieżka w dół znajduje się zaraz pod mostem i idziemy. I kolejna stacja drogi krzyżowej. Ogólnie można się tutaj dowiedzieć coś o tym miejscu, o kopalni, o samym Hallstatt. Ogólnie do kopalni się nie wybieraliśmy, ale taka ciekawostka, że sól tutaj z góry
transportowali w postaci płynnej od któregoś roku, co po prostu było łatwiejsze, oszczędzało czas i pieniądze. Także pomysł niezły. I dochodzimy do niższego mostku w wodospadzie. Dzisiejszy dzień kończymy, Kebabem który już zjedliśmy, i radlerkiem zimnym. Radler nad brzegiem jeziorka z takimi widokami ponownie.